Obok klasycznych RPGów jak Baldur's Gate, Fallout czy nawet za swego czasu Ultimy zawsze przebijał się taki jeden tytuł, który regularnie przypomina graczom o swoim istnieniu. Mowa o serii Bard's Tale. Gry, które nie wychodzą co roku, ani co 3 lata. Jest to seria, która w najlepszym przypadku przypomni o sobie raz na dekadę. Co jest w niej takiego unikalnego? Czym zaskarbiła sobie sympatię tylu graczy? Dziś przyjrzymy się, jak ta ponad 40-letnia seria zmieniła się na przestrzeni kolejnych odsłon. Ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. W roku 1985 świat komputerowych gier RPG zmienił się na zawsze dzięki tytułowi Tales of the Unknown – The Bard's Tale, pierwszej części serii, która zainspirowała całe pokolenie twórców i graczy. The Bard's Tale został stworzony przez Michaela Cranforda, który odpowiadał za koncepcję, projekt i programowanie gry dla studia Interplay Productions. Początkowo projekt nosił roboczy tytuł Shadow Snare i był kontynuacją pomysłów z wcześniejszej gry Cranforda Maze Master z 1983 roku. Cranford jako zapalony fan fantastyki i gier typu pen and paper miał jedno jasno sprecyzowane zadanie – stworzyć grę inspirowaną Dungeons and Dragons, ale przewyższającą mechaniką i imersją popularne wówczas tytuły takie jak Wizardii. W wywiadach Cranford przyznawał, że spędził wiele godzin grając w Wizardii i choć lubił tę serię, to widział ogromne możliwości, by poprawić grafikę, dźwięk i głębię świata gry. Chciał, by gracze czuli się zanurzeni w świecie fantasy z realistycznymi lochami, bogatszym systemem magii i narracją wykraczającą poza proste zdobywanie coraz lepszego miecza. Gracz wciela się w grupę bohaterów w mieście Skarabrae, które jest terroryzowane przez złego czarodzieja Mangara. Gra oferowała walkę turową w lochach z widoku z pierwszej osoby, rozbudowany system czarów i klas postaci, np. wojownik, mag, bard i złodziej. Lochy były generowane ręcznie z ograniczonymi mapami. To, co było nowe i unikalne dla tej serii, to tytułowa klasa barda. Jako postać nie polegał jedynie na walce, ale także wpływał na morale i zdolności grupy poprzez muzykę i humor. Pierwsza gra była nowatorska pod względem grafiki i imersji w świecie fantasy. Stała się wzorem dla dungeon crawlerów RPG. Po swoim wydaniu The Bard's Tale stał się szybko sukcesem, zdobywając uznanie za głęboką mechanikę RPG, rozbudowane lochy i klimat fantasy. To właśnie te elementy przyczyniły się do powstania kontynuacji i utorowały drogę całej serii, która potem doczekała się dwóch bezpośrednich sequeli: The Bard's Tale 2 The Destiny Night i The Bard's Tale 3 Thief of Fate. The Bard's Tale 2 The Destiny Night został wydany rok później w 1986 roku. Była to bezpośrednia kontynuacja historii, gdzie gracze szukają artefaktu Destiny Wand i muszą pokonać złego maga Lagot Zanta. Lochy były większe i bardziej rozbudowane niż w pierwszej części. Wprowadzono większą różnorodność potworów i pułapek. Możliwość podróży po całym świecie, nie tylko po podziemiach. System mapowania i dziennika został bardziej rozbudowany, ułatwiający orientację. Bard zyskał większy wpływ na walkę i interakcje z NPC, m.in. poprzez zaklęcia Barda. A oprócz tego gra oferowała więcej zadań pobocznych i eksploracji poza głównym wątkiem fabularnym. 2 lata później otrzymaliśmy zwieńczenie fabuły oryginalnej trylogii, czyli The Bard's Tale 3 Thief of Fate z 1988 roku. Lochy i miasta są jeszcze większe i bardziej zróżnicowane. Dodano poziomy trudności dla lochów i nowych potworów, nowe klasy postaci i możliwość łączonego użycia zaklęć, co dawało większe opcje taktyczne. W stosunku do poprzednich odsłon, Bard zyskał dodatkowe zaklęcia, które mogły wpływać na fabułę i rozwiązywanie zagadek, a także rozbudowano systemy ekwipunku i handlu. Z czasem seria stała się jedną z ikon gatunku Dungeon Crawler, a nazwisko Michaela Cranforda i jego współpracownika Briana Fargo, który jako producent i współtwórca pomagał nadbudowywać świat gry, weszło do kanonu historii RPGów. To właśnie pasja grupy młodych twórców i ich doświadczenia z gier fabularnych i ówczesna chęć rozwoju gatunku RPG sprawiły, że The Bard's Tale nie było tylko kolejnym tytułem, lecz stało się legendą, która inspiruje graczy i twórców do dziś. Po ukończeniu prac nad trylogią, parę lat później twórcy wypuścili The Bard's Tale Construction Set w 1991 roku. Był to nie tyle nowy tytuł, co narzędzie do tworzenia własnych gier RPG, tzw. Game Creation System, oparte na silniku z serii The Bard's Tale. Program został opracowany z myślą o platformach MS-DOS oraz Commodore Amiga i przygotowany przez zespół programistów takich jak Tim Kaine, Greg Christensen i John Philip Britt, czyli deweloperów związanych wcześniej z Interplay. To było nieformalne ostatnie duże rozszerzenie klasycznej serii z lat 80., choć nie było to typowe RPG, nazywano je czasem 4. tytułem serii.
Fakt, że pojawił się właśnie w 1991 roku wynikał z tego, że rynek komputerowy w tamtym czasie był zaawansowany technologicznie, a społeczność graczy zaczynała interesować się narzędziami do tworzenia własnych przygód, jak to wcześniej działo się chociażby w Adventure Construction Set lub innych edytorach. The Bard's Tale Construction Set był rozbudowanym edytorem, który pozwalał graczom i twórcom tworzyć własne lochy i przygody. Twórcy mogli samodzielnie umieszczać mapy, komnaty, labirynty, pułapki, teleporty i skróty, przedmioty, potwory i NPC, systemy teleportacji, zadania i fabułę. Czyli niemal wszystkie elementy, które składają się na klasyczne dungeon crawlery. Mogli modyfikować i dodawać zasoby. Edycja nie opierała się tylko do układu i treści. Twórcy mogli importować własne grafiki, dźwięki czy nawet tytułową grafikę, co dawało duże możliwości personalizacji. Mogli również udostępniać własne produkcje. W odróżnieniu od wielu innych narzędzi tamtych czasów, nie było konieczne posiadanie Construction Set, aby grać w tytuły stworzone przez innych. Projektanci mogli samodzielnie dystrybuować swoje projekty, dodając własne ekrany tytułowe i oprawę. Twórcy stworzonych przy jego pomocy gier to m.in. The Bard's Quest czy inne fanowskie modyfikacje. Między The Bard's Tale Construction Set a kolejnym tytułem z marką, czyli The Bard's Tale, minęło aż ponad 10 lat. Po wydaniu Construction Set Interplay nie kontynuowało oryginalnej serii RPG. Próby pracy nad kolejnymi częściami, np. planowaną 4. częścią, zamieniły się w inne projekty, takie jak Dragon Wars, ze względu na kwestie praw autorskich i podziału z wydawcami. W latach 90. Interplay skupiło się na innych dużych projektach, np. Fallouty, Baldur's Gate'y i powstanie Black Isle Studios, co spowodowało, że marka Bard's Tale została odłożona na bok. W połowie lat 90. zmieniły się standardy RPGów. Większe światy 3D, inne silniki, wyższe wymagania graczy i nowe gatunki sprawiły, że kontynuacja klasycznych dungeon crawlerów nie była oczywistą decyzją na rynku komercyjnym. Po drodze Interplay znalazło się w tarapatach finansowych, zaś Brian Fargo opuścił firmę i założył Inxile Entertainment. W 2004 roku prawa do marki trafiły ponownie w ręce Briana Fargo i jego nowej firmy, który postanowił wykorzystać tytuł, ale w zupełnie nowym stylu. Gra The Bard's Tale z 2004 roku była fabularną, humorystyczną grą akcji RPG, która nie kontynuowała bezpośrednio świata oryginalnej trylogii, lecz używała marki jako punktu inspiracji i powrotu do świadomości graczy. Pewnie większość z Was, jeśli w ogóle kiedykolwiek słyszało o Bard's Tale, to właśnie za sprawą tej odsłony, która w Polsce ukazała się chociażby w legendarnej srebrnej kolekcji klasyki, a narratorem w polskiej wersji językowej był Piotr Franczewski. Po ponad 12 latach przerwy od klasycznej trylogii RPG, marka Bard's Tale powróciła w 2004 roku w zupełnie nowej formie. Ta gra nie była remake'iem, ani bezpośrednią kontynuacją klasyków z lat 80. To była zupełnie nowa przygoda w humorystycznym tonie. W centrum opowieści stoi bezimienny bard, cyniczny, oportunistyczny muzyk i awanturnik, który nie marzy o ratowaniu świata, a raczej o monetach i kobietach. Całą historię kontynuuje ironiczny narrator, który praktycznie nie znosi protagonisty i stale go wyśmiewa. Fabuła zaczyna się, gdy bard zostaje wciągnięty w misję uratowania księżniczki Kalei przed demonicznym kultem. Ale szybko odkrywa, że sytuacja nie jest taka, jak się wydaje. Po drodze mierzy się z dziwacznymi przeciwnikami, od tańczących nieumarłych przez melodramatyczne gobliny po gigantyczne potwory. Narracja i dialogi były jednym z najbardziej zapamiętanych elementów gry, balansując humor, sarkazm i parodię klasycznych RPGów fantasy. Takie połączenie akcji, humoru i wyraźnej narracji sprawiło, że gra była postrzegana jako lekka, zabawna przygoda, a nie poważne RPG inspirowane klasycznymi częściami. Po premierze The Bard's Tale zdobyła ona mieszane, ale przeważająco pozytywne recenzje. Metacritic sygnalizuje oceny w okolicach 75 na 100 dla wersji konsolowych i 70 dla PC, wskazując, że gra była mile widziana jako zabawna propozycja, choć nie bez wad. Recenzenci szczególnie chwalili narrację i humor oraz lekki, przyjemny styl gry, mimo że sama mechanika walki zagadek była oceniana jako kontrowersyjna i czasem powtarzalna. W odróżnieniu od oryginalnej trylogii The Bard's Tale z 2004 roku nie kontynuował historii Scarabrae, ani nie nawiązywał formalnie do fabuły klasycznych części. Wykorzystał jedynie nazwę i klimat fantasy jako punkt wyjścia do opowieści pełnej ironii i humoru. Gra otworzyła markę na nową generację graczy i przywróciła ją na rynek, ale już jako lekki, humorystyczny action RPG, a nie typowy dungeon crawler. Tutaj przypominam, że o tej grze zrobiłem już jakiś czas temu osobny film na kanale, także jeśli go jeszcze nie widzieliście, to odsyłam Was tam. Po premierze The Bard's Tale z 2004 roku minęło aż 14 lat, zanim pojawiła się kontynuacja odwołująca się bezpośrednio do klasycznej serii. To wynik kilku czynników związanych z prawami do marki, podejściem deweloperskim i reorganizacją branży gier. Brian Fargo, tworząc wersję z 2004 roku, nie posiadał pełnych praw do fabuły i postaci z klasycznej trylogii, które wciąż były związane z wydawcą Electronic Arts.
To oznaczało, że tytuł z 2004 roku nie mógł formalnie kontynuować historii pierwotnej serii, mimo że korzystał z tej samej nazwy. Pomysł na faktycznie wznowienie klasycznej linii fabularnej pojawił się dopiero w 2015 roku, kiedy Fargo ogłosił, że chce stworzyć The Bard's Tale 4 jako prawdziwy sequel, który kontynuuje linię RPGów Dungeon Crawler. Projekt ten był finansowany z kampanii na Kickstarterze, która szybko przekroczyła cel zbiórki, co pokazało, że fani nadal chcieli klasycznej odsłony. W tamtym czasie rynkiem rządziły duże produkcje AAA, gry akcji i RPG o otwartych światach. Powrót do starych, klasycznych dungeon crawlerów wymagał zarówno finansowej, jak i społecznościowej motywacji. To właśnie crowdfunding dał zespołowi finansowej i marketingowe zielone światło, by doprowadzić projekt do realizacji. Po ogłoszeniu prac nad czwórką studio Inixile Entertainment opracowało także spin-off zatytułowany The Mage's Tale, który ukazał się w 2017 roku. The Mage's Tale to pierwszoosobowy dungeon crawler RPG zaprojektowany przede wszystkim dla wirtualnej rzeczywistości, pierwotnie dla Oculus Rifta. Gra dzieje się w świecie Bard's Tale, fabularnie przed wydarzeniami ze czwartej części Barrow's Deep. Gracz wciela się w młodego maga, który musi uratować swojego mistrza przed złym czarodziejem. To była pierwsza produkcja Inixile zaprojektowana pod VR-a, wykorzystująca rozgrywkę w lokacjach typową dla serii, ale z naciskiem na interakcyjną eksplorację, rzucanie czarów i walkę z przeciwnikami w wirtualnej rzeczywistości. The Mage's Tale przyjęto z mieszanymi opiniami, ale był to ciekawy przykład eksplorowania świata Bard's Tale poza główną serią, łącząc klasyczny dungeon crawler z nowym medium VR. The Bard's Tale 4 Barrow's Deep to pełnoprawna kontynuacja serii, która okazała się 18 września 2018 roku. Jak wspomniałem, jest to kontynuacja klasycznej serii z lat 80. osadzona około 200 lat po wydarzeniach z pierwotnej trylogii. W odróżnieniu od Barda z 2004 roku, Barrow's Deep jest party-based dungeon crawlerem z klasycznym systemem rozgrywki znanym z oryginalnych RPGów, w tym turami walki, eksploracją lochów i systemem rozwoju postaci. Gra wraca też do miast, które są znane z pierwotnych części. Choć premiera Barrow's Deep miała miejsce dopiero w 2018 roku, to projekt był tworzony przez wiele lat, obejmując planowanie, produkcję i społecznościowe wsparcie i był efektem decyzji studia, by wreszcie wrócić do korzeni serii. Wielu fanów docenia powrót klasycznego dungeon crawlera i taktyczny system walki, który daje satysfakcję godną starych RPGów. Chwalona jest muzyka i atmosfera, którą gracze uznają za jedną z najlepszych stron gry. Część komentujących podkreśla, że Barrow's Deep ma głębokie systemy, ciekawe zagadki i klimatyczny świat, co dla miłośników gatunku jest dużym plusem. Niektórzy gracze stwierdzają, że gra rośnie w miarę postępu, a początkowe trudności ustępują miejsca bardziej satysfakcjonującemu doświadczeniu. Wiele osób narzekało na bugi, problemy z optymalizacją i sterowaniem, co wpływało na komfort rozgrywki, szczególnie w początkowych wersjach gry. A część użytkowników uważa, że system walki i zagadki bywa niezbalansowany lub nużący, a tempo rozgrywki zbyt wolne. Niektórzy krytycy twierdzą, że gra nie spełniała oczekiwań fanów oryginalnej trylogii, głównie przez zmiany w mechanice i brak klasycznych elementów. Część graczy narzekała, że gra nie jest dość wierna starym Bard's Tale'om i że niektóre decyzje projektowe były nieprzemyślane. Mimo to The Bard's Tale 4 zyskał lojalną grupę fanów, szczególnie wśród miłośników klasycznych RPGów. Opinie są bardzo podzielone. Jedni chwalą grę za klimat, muzykę i ducha klasyki, inni krytykują ją za błędy i mechaniki, które nie każdemu odpowiadają. Po aktualizacjach, np. Director's Cut, reakcje graczy stały się bardziej pozytywne, co pokazuje, że praca deweloperów nad poprawkami miała realny wpływ na odbiór gry. W tym samym roku wyszło The Bard's Tale Remastered Trilogy, oficjalnie odnowiona kolekcja 3 klasycznych części z lat 80., przygotowana przez Inixile we współpracy z Chrome Studios. Ten projekt powstał głównie z myślą o nowych platformach i współczesnych systemach operacyjnych, dzięki czemu oryginalne gry można uruchomić bez emulatorów i pełnej rozdzielczości na PC-tach, konsolach Xbox oraz m.in. na platformy dystrybucji cyfrowej. Ostatnim póki co punktem serii jest The Bard's Tale Warlocks of Larchfern, spin-off, który różni się znacznie od klasycznych CRPG-ów. Zamiast pełnoprawnej gry roguelite czy dungeon crawlera, jest to głosowo sterowana gra RPG z systemem walki turowej, zaprojektowana do działania na urządzeniach takich jak Amazon Alexa, Google Assistant, a później także iOS-a i Androida. Gracz steruje postacią głównie za pomocą komend głosowych, chociaż są też normalne przyciski dotykowe. Tytuł oferuje turową walkę, strategiczne podejście i wysoką swobodę działania z możliwością rekrutowania towarzyszy i wyboru spośród kilku klas postaci, np. bard, wojownik, łotrzyk oraz ich zaawansowanych podklas. Akcja toczy się w małej osadzie Larchfern, gdzie mieszkańcy znikają w tajemniczych okolicznościach. Zadaniem gracza jest odkrycie, kto lub co za tym stoi, przemierzając tytułowy świat i wykonując zadania.
Projekt charakteryzuje się ilustracjami w stylu ręcznie rysowanej grafiki i narracyjnym podejściem, które pasuje do bardziej kameralnych RPGów, nastawionych na opowieść. Jest to innowacyjna interpretacja marki Barsail, która łączy klasyczne elementy RPG z nowoczesnymi formami interakcji głosowej i mobilnej, co czyni go mimo wszystko unikalną pozycją na tle innych gier z tej serii. Jeśli chcecie nadrobić którąś z tych gier, zerknijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie te gry są naprawdę fajnie przecenione. Link zostawiam Wam w opisie. Każdy zakup wspiera rozwój naszego kanału, za co z góry dziękujemy. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście w Barsail lub czy kiedykolwiek wcześniej słyszeliście o tym dość niszowym RPG-u. My się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!